Słuchajcie, witam Was serdecznie i dzisiaj będziemy mieli okazję pogadać sobie trochę o Hazelcastie i tym, czym zajmuję się na co dzień. A mianowicie jestem architektem w Hazelcastie i odpowiadam w tym momencie za Hazelcast Clouda i za to, jak ten produkt wygląda. Hazelcast jest na rynku już dosyć długo i przeszedł niezłą ewolucję. I mam nadzieję, że tym razem będę w stanie Wam pokazać mniej więcej co się dzieje w produkcie, jak on wygląda, pomóc Wam przejść przez pierwsze kroki z nim i co potencjalnie może też pojawić się w nim w przyszłości. Więc jak już pewnie wiecie, nazywam się Grzegorz Piwowarek. Jestem blogerem, inżynierem i trenerem, niekoniecznie w takiej kolejności. Możecie sobie poczytać moje artykuły na mojej stronie, a jeśli chcielibyście mnie znaleźć na socialach, to będzie to mniej więcej taki handle. A teraz cofnijmy się kilka lat wstecz. To był rok bodajże, no już ponad 8, tam 10 lat temu nawet. Hazelcast powstał w Turcji jako dosyć podstawowe narzędzie kaszujące, jako zwykły key value store. Jednakże przez te 10 czy te 8 lat produkt przeszedł dosyć dużą ewolucję. Na początku był to zwykły cache, później stał się rozproszonym cache'em, a teraz tak naprawdę stał się takim trochę kombajnem do wszystkiego. Więc długa droga od cache'a, teraz już nawet nie reklamujemy się jako cache, tylko jako IMDG, chociaż nawet ostatnio już ta nazwa też wychodzi z obiegu, bo pojawiło się słowo platform. Co to jest IMDG? IMDG to jest In-Memory Data Grid. To znaczy, innymi słowy, że przetwarzamy dane w pamięci ulotnej, w RAM-ie. Jaka jest tego zaleta? Zaleta jest tego taka, że dostęp do RAM-u jest znacznie szybszy niż dostęp do dysku twardego. Co prawda ta różnica nie jest już tak wielka jak kiedyś, kiedy mieliśmy HDD, a teraz są dyski SSD, ale ciągle jest to dosyć duża różnica. Więc jeśli komuś zależy na minimalizacji latencji dostępu do danych, to powinien zastanowić się, czy nie trzymać swoich danych bezpośrednio w pamięci. Innymi słowy, in-memory znaczy jest szybko. Kolejna rzecz, kolejne słówko, data. To znaczy, że dane mogą być nie tylko przechowywane, ale również na nich można wykonywać jakieś operacje, obliczenia. Czyli nie jest to tylko worek na dane, jedna wielka rozproszona mapa, ale również część infrastruktury, która może coś z tymi danymi robić. Nie tylko je serwować w szybki sposób wraz z wysoką dostępnością. A grid oznacza po prostu, że kilka instancji Hazelcasta może pracować ze sobą, formując cluster, zapewniając też high availability. I tak było do tej pory, czyli wyszliśmy od prostego cache'a, później był ten cache rozproszony, bardzo przyjazny Javowcom, co zresztą zaraz zobaczycie. Ale w międzyczasie powstawał drugi produkt, Hazelcast Jet, który był narzędziem do real-time stream processingu. I tak jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł, że przecież są na rynku narzędzia typu IMDG. Są też na rynku narzędzia typu do stream processingu. Ale nie ma na rynku narzędzi, które łączą jedno z drugim. I tak mniej więcej powstała idea, i to mniej więcej to się stało w Hazelcast 5, które tak naprawdę można by traktować jako Hazelcast Platform 1. Połączyliśmy IMDG wraz ze Stream Processing Engine'em, żeby nie tylko batchowe przetwarzanie danych mogło mieć miejsce,
ale również, żeby można było w miarę real time reagować na to, co się zmienia w tych danych. W tym momencie Hazelcast może być wykorzystywany nie tylko często jest wykorzystywany ciągle jako cache, ale Hazelcast umie na przykład teraz połączyć się konektorem do Kafki, z Kafki na przykład zaczytywać strumień zmian. Mamy demo z trade processingiem z jakiejś giełdy i na podstawie tego wyszukiwać i enrichować, ubogacać te eventy na podstawie danych, które trzymane są właśnie w tym cache'u. Plus Hazelcasta nie trzeba wykorzystywać jako IMDG. Można skupić się tylko i wyłącznie na stream processingu, a niektórzy nawet wykorzystują Hazelcasta jako prostego PubSuba. I co ciekawe, co jest w miarę nietypowe, to, że Javowcy się tutaj ucieszą, że Hazelcast umie działać w dwóch trybach. Jest to tryb embedded oraz client server. To znaczy, jeśli korzystacie z Redisa, czy innych narzędzi tego typu, czy z Flinka, raczej przywykliście do tego, że gdzieś tam trzeba postawić jakąś maszynkę, na której te instancje stoją i trzeba się połączyć do nich klientem. Tak też oczywiście będzie tutaj, ale Javowcy się ucieszą, bo jak zrobimy sobie Hazelcast, new Hazelcast instance i odpalimy, to już oto mamy działający proces Hazelcasta 5.0.2 bezpośrednio u nas w pamięci. Co też ułatwia w bardzo duży sposób pierwsze zetknięcie z narzędziem, bo to jest już, możemy zacząć się tym bawić. Aczkolwiek oczywiście takie doświadczenie różni się od tego, co dostaniemy na produkcji, ale ciągle próg wejścia, żeby zacząć coś robić, jest bardzo, bardzo niski. My też mamy architekturę client-server embedded. I teraz, jeśli chodzi o tę część IMDG, to często jesteśmy często można nas odnaleźć w kilku patternach takich architektonicznych. Jeden z prostszych, wyobraźcie, bo teraz zastanówcie się architektonicznie, gdzie można by go umiejscowić. To jest cache, w którym przechowujemy jakieś dane. Załóżmy, że chcemy podładować sobie dane z jakiejś bazy danych. To teraz pojawia się dylemat. Jak te dane tam włożyć? No to piszemy w naszej aplikacji ifologię. OK, czy ten obiekt jest w Hazelcastie? Jeśli jest, to zaczytaj, ale jeśli go nie ma, to zaczytaj z innej bazy danych i później włóż go do Hazelcasta i robi się to niespecjalnie wygodne. Dlatego wymyślono inne paterny architektoniczne o innych właściwościach. Jednym takim jest read-through. To jest taki układ, w którym wy bezpośrednio nie dostajecie się do bazy danych, a przynajmniej nie musicie. Gadacie bezpośrednio z Hazelcastem, a Hazelcast w tle sobie podładowuje te dane bezpośrednio do swojego klastra. Czyli jeśli ładujemy coś bezpośrednio, jeśli próbujemy dostać się do jakiegoś wpisu w Hazelcastie i jego tam nie ma, w tym momencie Hazelcast sam z siebie odpala i podładowuje te dane bezpośrednio z bazy. Jeśli te dane są, to oczywiście nie ma z tym problemu. Ten układ jest troszeczkę prostszy architektonicznie, bo jedyne, co musicie się martwić, to dostęp do samego Hazelcasta. No, chyba że potrzebujecie robić, przynajmniej na potrzeby odczytu, a jeśli potrzebujecie pisać, to możecie dostać się bezpośrednio do bazy danych. Ale jak istnieje read-through, to istnieje też write-through, czyli odwrotność tego. Bo jak się domyślacie, czasem chcielibyśmy uniknąć też tego jawnego zapisywania do bazy danych. Znacznie łatwiej i szybciej byłoby pisanie bezpośrednio do samego Hazelcasta. Ale jak widzicie, wtedy oczywiście wtedy automatycznie cache się odświeża i dane później są wypychane do tego właściwego data store'a. Ale ktoś może powiedzieć, ja przecież
Po to wziąłem cache, żeby było szybciej. Ale jeśli ja pakuję coś do Hazelcasta i ten Hazelcast później pakuje do bazy danych, to prawdopodobnie będzie to wolniejsze niż bezpośredni zapis do bazy danych. I to jest prawda, aczkolwiek stanie się to tylko przy zapisie, ale jeśli komuś bardzo to przeszkadza, to można się pokusić o write behind, czyli o to, żeby ten zapis do data store'a odbywał się całkowicie asynchronicznie. Ale oczywiście w takim układzie trzeba przygotować się na ryzyko, że jeśli jakimś cudem wszystkie nody Hazelcasta padną, to te informacje możemy utracić. Pytanie, co bardziej cenimy w danym momencie? OK. Padło kilka pytań, pozwolę sobie na nie odpowiedzieć. Co z utratą danych między deploy w trybie embedded? OK, więc teraz tak. Jeśli bawimy się lokalnie, oczywiście na jednym nodzie, to te dane jak najbardziej oczywiście będą utracone. Jeśli byśmy robili deployment produkcyjny, to mielibyśmy wiele instancji aplikacji. Każda działałaby w trybie embedded. Wtedy one formowałyby klaster i tak długo, dopóki akceptowalna ilość nodów nie padnie w tym samym czasie, nie byłoby z tym żadnego problemu, bo Hazelcast replikuje, zgodnie z konfiguracją, replikuje swoje spisy. Czyli w momencie, w którym wkładamy coś do Hazelcasta, ten zapis tak naprawdę odbywa się nie w jednym nodzie, ale w jednym albo w dwóch, w zależności od tego, co sobie ustawimy. I te backupy, jeśli nody są utracane, te backupy, odbywa się repartycjonowanie i te backupy są również rozrzucane do innych nodów. Aczkolwiek, jeśli chodzi o produkcyjne deploymenty, zalecana jest topologia client-server właśnie z tego powodu, że prawdopodobnie wygodniej jest mieć cały klaster z danymi gdzieś obok, który jest niezależny od tego, ile mamy instancji danej aplikacji. Może być tak, że chcemy zeskalować dany komponent, daną apkę, która ma embedded Hazelcasta. Może wyobraźcie sobie, że piszecie sklep, jest Black Friday i macie AWS-a i autoscaling. I nagle się okazuje, że z 10 apek robi się ich 200, kiedy wszyscy rzucili się na zakupy. No to taki nagły skok o 200 nodów w klastrze prawdopodobnie nie byłby zbyt przyjemny dla wszystkich. Terapia szokowa. Dlatego ogólnie topologia client-server jest zalecana. Kolejne dobre pytanie. Czy przy read-through używane jest Debezium? Odpowiedź brzmi nie. Przy read-through natywnie używany jest masz mechanizm maploader, który umie to robić, aczkolwiek od czasu, i to się odbywa synchronicznie, czyli jeśli, taka jest różnica, że odbywa się synchronicznie, czyli jeśli czytamy coś z Hazelcasta i tam tego nie ma, to synchronicznie odbędzie się załadowanie tego czegoś do środka. Natomiast jak najbardziej, i to dotyczy Hazelcasta w trybie tak zwanym cold cache, ale Hazelcast może działać też w trybie hot cache i wtedy, korzystając z tej funkcjonalności, którą pokazałem tutaj na początku, z tego stream processingu, można stworzyć joba Hazelcast Jet, który będzie właśnie korzystał z Debezium, nasłuchiwał, patrzył, czy jakieś zmiany nie nastąpiły. I jak nastąpiła zmiana, propagował ją natychmiast do cache'a. Oczywiście nie jest to synchroniczne, to jest asynchroniczne, ale cache jest wtedy w miarę świeży i to jest ogólnie zalecane i to jest prawdopodobnie jedna z lepszych opcji, jaką możecie zrobić, jeśli nie potrzebuje w Hazelcastie 5.0, czyli wspomóc się Hazelcast Jetem, aby zrobić tak zwanego hot cache'a. Padło kolejne pytanie. Czy można mieć tryb mieszany? Czyli czy można wymieszać embedded oraz client server? Jak najbardziej. Z punktu widzenia Hazelcasta nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli podepniemy sobie kilka memberów embedded i kilka client server, nie będzie żadnej różnicy. Różnica będzie, co więcej, różnicy też nie będzie dużej z punktu widzenia programistycznej,
bo jak widzicie mój ekran teraz, tutaj stworzyliśmy własną instancję Hazelcasta. Jakbyśmy chcieli sobie stworzyć i niech to będzie embedded, jak stworzymy sobie, i teraz Hazelcast Client, tworzymy w podobny sposób, new Hazelcast Client, bez żadnego konfiga. I jak widzicie, interfejs jest ten sam. To znaczy, skłamałbym, jakbym powiedział, że można jedno na drugie całkowicie wymieniać, ale jeśli korzystamy z podstawowej funkcjonalności, to nawet nie zauważymy różnicy. Różnica może natomiast być, jeśli korzystamy z funkcjonalności, które wymagają user code deploymentu. Czyli prosty przykład, jeśli mamy jakąś mapę, mamy tam jakieś dane, chcemy wszystkie przetworzyć, tylko żeby móc je przetworzyć w jakiś sposób, musimy być w stanie przekazać jakąś funkcję do samego Hazelcasta. Najczęściej to, czy nawet samego joba jetowego, i to się odbywa przez współdzielenie, znaczy nie współdzielenie ClassPatha, tylko musimy stworzyć artefakt, stworzyć jarkę, którą możemy tam podrzucić, żeby to było zaczytane. Wcześniej, w przeszłości było to też konieczne na potrzeby zwykłych danych, czyli jeśli ktoś to pisał w Javie, bardzo chciał zrobić coś takiego, co zresztą zaraz wam pokażę. Zacznijmy może już to jest dobry moment, żeby odpalić Hazelcasta. Odpaliłem jednego noda, mam taką pomocniczą metodę, HZD, odpalam drugiego w wersji 5.0.2. Swoją drogą wersja 5.1 zaraz będzie, w ciągu tygodnia czy dwóch będzie publicznie udostępniona. Powinniście teraz zobaczyć, że tutaj, o właśnie, uformował się klaster. To jest, klaster korzystał z domyślnego autodiscovery bazującego na multicastie. One się odkryły nawzajem. Mamy klaster dwuelementowy. I teraz tak, jeśli chcemy się połączyć klientem, klient powinien się tutaj połączyć. I teraz powiedzmy, myśmy pobrali jakąś mapę o jakiejś nazwie i chcieli dokonać jakiegoś przetworzenia, na przykład execute on entries, to on musi posiadać te instancje tego entry procesora u siebie na klastrze, jeśli chcecie, żeby Hazelcast, a nie klient zrobił to. OK, padło kolejne pytanie. Padło pytanie, długie pytanie, więc dajcie mi chwilę, aż przez nie przejdę. OK, jest source, do którego konektory i jest sink. Czy słusznie kojarzy mi się to ze Spring Integration? Tam mamy adaptery i też można zrobić enrichment danych i zapisać je do pliku bazę. Jeśli moje pytanie jest zasadne, to czy możesz porównać w tym przypadku Hazelcast do Spring Integration? Wydaje mi się, że do prostego enrichmentu Spring Integration jest właściwy. Jakie byłyby zalety Hazelcasta? To, że od razu wrzuciliśmy tam te dane z cache'a. OK, to bardzo dobre pytanie, jak najbardziej mogę na nie odpowiedzieć. Więc teraz tak, Spring Integration jest framework, który umożliwia, że tak powiem, łatwe lepienie danych. Czasem nie zawsze to wystarcza. Wyobraźcie sobie jak use case typu jesteście telekomem i przetwarzacie olbrzymie ilości eventów, które przychodzą bezpośrednio z BTS-ów, czyli tych wieżyczek, które są stacjami przekaźnikowymi. I wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na genialny pomysł idei marketingowej, że możemy zarobić więcej kasy, jeśli będziemy targetować reklamę roamingu do ludzi, którzy przybliżają się do granicy, którzy wyglądają jakby poruszali się w kierunku granicy. I na przykład, żeby zrobić coś takiego, prawdopodobnie trzeba wspomóc się najlepiej wspomóc się czymś obok, jakimś Flinkiem, albo na przykład Hazelcastem. Wtedy mamy oddzielną maszynę, która przetwarza tych danych olbrzymią ilość, znacznie większą niż jedna instancja aplikacji by mogła. Bo zwróćcie uwagę, że w Hazelcastie może siedzieć znacznie więcej danych niż na jednej instancji, bo jeśli zdeployujemy 50 nodów Hazelcasta, każdy może mieć odpowiednio dużą ilość RAMu, to połączona ilość tych wszystkich nodów potrafi przetworzyć będzie mogła przytrzymać tam znacznie większą ilość, niż kiedykolwiek bylibyście w stanie zrobić na jednej lokalnej instancji. I teraz tam deployujecie joba. Tam deployujecie joba, który ma za zadanie
wyłapać jak najszybciej, ma analizować w real time, jak zmieniają się położenia, jak się przepinają użytkownicy do których BTS-ów i czy spełnia to jakiś pattern i wtedy mają na to w jaki sposób zareagować. Tego prawdopodobnie nie załatwisz zwykłym takim prostym przepychaniem. Spring Integration czy Apache Camel to są raczej proste narzędzia integracyjne bez całego silnika, tak jak tutaj dostajesz w przypadku Hazelcasta. Kiedy skorzystać z Hazelcasta, a kiedy Spring Integration? Odpowiedź jest bardzo prosta, tak? Jeśli masz prostego pipeline'a integracyjnego do zrobienia, czyli powiedzmy twój job to jest przeczytanie czegoś z pliku, przerobienie tego w jakiś sposób i na przykład wysłanie maila czy czegoś innego. To tutaj to oczywiście do takich celów nie postawisz sobie cluster Hazelcasta, takiej kobyły, bo to byłoby strzelanie z armaty do muchy. Więc do prostych celów, które nie mają jakichś wymagań niefunkcjonalnych, wyśrubowanych, jak najbardziej posłuży ci zwykły Spring Integration i polepienie tego. Ale jeśli miałbyś przetwarzać na przykład logi swojej aplikacji, jakichś wielu tam aplikacji w poszukiwaniu jakichś patternów, jakieś natychmiastowe reagowanie na to prawdopodobnie potrzebowałbyś skorzystania z jakiegoś innego narzędzia, które już potrafi przetwarzać strumieniowo w real time, a nie tylko zbudować pipeline'a integracyjnego. Jak sobie popatrzycie na to, jak wyglądają pipeliny Jetta, czekajcie, pokażę na szybko. Tutaj łatwo jest się jakiś taki ładny pipeline, na przykład coś takiego. To może się wydawać, że to wygląda jak stream API nawet, że przetwarzamy to lokalnie i raz, dwa wychodzi. Ale taka definicja bardziej skomplikowanego pipeline'a, ona jest wysyłana na cluster i ona umie tego joba wykonywać na tych danych bezpośrednio, blisko tych danych, a nie lokalnie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem. Obawiam się, że zdążyłem już 26 minut, więc więcej nie mam czasu na to. Odpowiedziałbym ogólnie, że zależy od skali. Duża skala sugeruje, że potrzebne jest narzędzie troszeczkę innego typu. OK, tam powiedziałem Kubie. Padło pytanie, czy można mieć tryb mieszany? OK, już odpowiedziałem. Dobra, słuchajcie, no to zagalopowałem się z pytaniami, lecimy dalej. To chciałbym wam teraz pokazać, jak się wchodzi, już może przejdźmy do live codingu. Chciałbym wam pokazać, jak się wchodzi z tym integrację. W międzyczasie, jak widzieliście, udało mi się odpalić 2 instancje Hazelcasta. On błyskawicznie uformował cluster. Jeśli ja jedną z tych instancji ubiję, to jak widzicie, bardzo szybko zareaguje i odepnie go i dokona się rebalancing. Natomiast ja go oczywiście podnoszę, bo by mi się jeszcze przydał. I dochodzimy do sytuacji, w której faktycznie coś tutaj się dzieje. Initialized new cluster. Faktycznie się udało i połączyło się. Padło kolejne pytanie. Hazelcast Jet, czy Hazelcast Jet przypomina Kafka Streams? Troszeczkę tak. To są podobne rozwiązania, aczkolwiek w tym momencie nie istnieje coś takiego jak Hazelcast Jet już. Nie traktowałbym tego w kategorii Hazelcast Jet versus Kafka Streams, tylko nie ma już oddzielnego Jetta, nie istnieje, połączyliśmy go w jeden, więc jednak traktowałbym to jako troszkę inne przypadki użycia. Czyli w przypadku, kiedy chcemy nie tylko reagować szybko na dane, ale również mielić dużą ich ilość naraz. Czyli połączenie use case'ów, przecięcie use case'ów, gdzie IMDG i stream processingu. Padło jeszcze jedno pytanie, co z ACID przy write through, write behind. Ogólnie, jeśli chodzi o systemy rozproszone, tam ciężko w ogóle mówić o ACID. Nie ma mowy, żebyśmy mieli prawdziwy ACID. I ogólnie sama kwestia korzystania z Hazelcasta czy narzędzi tego typu wiąże się z tym, że trzeba zaakceptować, zaraz wam pokażę.
bo mam to na slajdach troszeczkę dalej. Że trzeba zaakceptować, że jest coś takiego jest takie podstawowe ograniczenie systemów rozproszonych, jak CAP theorem, czyli które się sprowadza do tego, że możecie wybrać albo consistency, albo availability, bo w świecie systemów rozproszonych zawsze musimy być gotowi na to, że z siecią może być, z komunikacją może być coś nie tak. I Hazelcast sam w sobie domyślnie jest systemem AP. Tak? On preferuje availability. On nie daje pełnego consistency, aczkolwiek robi wszystko, co może, żeby to consistency było jak najbliżej zapewnienia, aczkolwiek nie daje takich gwarancji. Plus oczywiście niektórzy chcą śrubować swojego cache'a, chcą śrubować latencję, więc na przykład wyłączają backupy albo robią asynchroniczne backupy, plus włączają near cache'a, czyli klient Hazelcasta też umie sobie skaszować pewne rzeczy, które są często dostępne. I wtedy oczywiście im więcej takich rzeczy, tym będzie niższa latencja, ale też ryzykujemy pewien rozjazd, jeśli chodzi o consistency. Domyślnie jest to AP. Ale oprócz tego AP, czyli tego, jak działają zwykłe mapy, zresztą zobaczmy, jak to wygląda. Weźmy mapę, nazwijmy ją employees. Weźmy sobie mapę i tu będzie powiedzmy jakiś ID integer i tu będzie klasa employee. To taka struktura danych, ona będzie AP. Będzie dawała takie gwarancje, będzie stawiała na dostępność cały czas. Ale jak sobie popatrzycie w to, co znajdziecie tam, czekajcie, w kliencie, to tam są takie fajne rzeczy jak get distributed objects, get CP subsystem. Jak sama nazwa wskazuje, CP to jest podsystem Hazelcasta, który daje pełne gwarancje z pełną konsystencją. Czyli na bazie systemu, który jest AP, można zbudować coś, co zachowuje pewną konsystencję w pewnych warunkach. Tutaj pod spodem jest Raft, który to gwarantuje i na przykład można, jak już bawimy się distributed computing, można skorzystać z narzędzi typu atomic long. Pobieramy atomic longa i mamy narzędzie do rozproszonego zliczacza. Jeśli nie pasuje nam rozwiązanie bazujące na CP systemie, bo jak się domyślacie, wymagane jest, żeby zapewnić spójność, wymagana jest ciągła komunikacja, to jest jeszcze inne rozwiązanie, nazywa się pNcounter, to jest tak zwany CRDT, Conflict Free Resolution Data Type, który będzie działał troszeczkę szybciej, ale on w końcu, w pewnym momencie, jak weźmiecie jego wartość, on się uspójni z resztą i da wam poprawną wartość, ale nie będzie jej trzymał absolutnie cały czas. No dobra, ale gadamy teraz wszystko z perspektywy Javowca, zrobiliśmy sobie tę mapę, może dodajmy jakiegoś użytkownika, a najlepiej wielu ich. Dobra, zróbmy tak. Nie wiem, 10 000 użytkowników na start? Dobra. To 10 000 w ogóle i dlatego zaraz dodałem. OK. No to teraz możemy wziąć employees, put albo set. Zwróćcie uwagę, że ta mapa implementuje również interfejs Javowy. Więc jak ktoś bardzo chciał, można to też tutaj dopasować. Ale oczywiście bazując na interfejsie Javowym jesteśmy troszeczkę ograniczeni. Dodajmy sobie więc użytkownika. Niech to będzie new employee, którego mam gotowca. Niech tu będzie i nazwijmy go John plus i, żeby się nie powtarzało. Odpalmy to i zobaczmy, co się stanie. To jest podniesione. OK. Pierwszy krzyk, jaki ci pojawił, to to, że nie mamy narzędzia do serializacji. Dlaczego tak się stało? Bo w wersji 5.0.2 nie mamy jeszcze domyślnie włączonego
czegoś takiego jak mamy nowy rodzaj serializacji, ale on jest w fazie beta i nie jest jeszcze włączony domyślnie. Żeby go włączyć, muszę sobie stworzyć, no paradoksalnie reklamujemy go jako zero config, ale paradoksalnie akurat do tej pory jeszcze nie jest zero config całkowicie, bo trzeba go włączyć. I teraz bierzemy config, get serialization config, get compact, serialization conflict, set enabled true. Swoją drogą, jak już jesteśmy tutaj, Hazelcasta można konfigurować na kilka sposobów. Jeden jest Java config, czyli przez aplikację javową, nie aplikację, tylko kod javowy, gdzie są pliki XML, pliki YAML i jeśli żyjemy w świecie clouda i kontenerów, można używać do tego albo z propsów, albo zmiennych środowiskowych. Czyli jeśli tworzycie nowego Hazelcasta w kontenerze, nie musicie się bać, że musicie męczyć się z podmountowaniem pliku, tylko można to zrobić jawnie przez zmienne środowiskowe. Czyli przekazujemy -e, Hazelcast, HZ, serialization config, compact serialization config set enabled true i tak też można było to włączyć. OK, włączyliśmy compact serialization. Teraz się nie włączył. Nie włączył się oczywiście, bo nie przekazałem tego konfiga do naszego klienta, więc z tego nie skorzystał. Teraz połączymy się klientem bezpośrednio z Hazelcastem i jak widzicie, to się udało. Zostało to wszystko zapisane, teraz możemy to odczytać. Jak to odczytać? Od czasów 5.0 i Hazelcast próbujemy spowodować, żeby to narzędzie było bardzo przyjazne nie tylko Kubernetesowi, cloudowi, ale również ludziom, znaczy deweloperom korzystającym z innych języków niż JVM. Jak sobie wejdziemy tutaj, odpalimy kolejną zakładkę, możemy zrobić coś takiego. Docker Run Management Center. Kiedyś w czwórce się nazywało Man Center, ale pozwolę wam domyślić się, dlaczego musieliśmy zmienić nazwę. I to jest konsola, w której można popatrzeć, co tam w Hazelcastie się dzieje. Ona domyślnie startuje na porcie 8080 z wyłączonym security w trybie dev mode. I teraz możemy połączyć się do klastra. Z racji tego, że to wszystko śmiga w Dockerze, będę musiał sobie znaleźć to IP, pożyczyć. Podrzucamy, podpinamy się i klaster już jest. Poczekajmy chwilkę. Widzi dwóch memberów. OK, zobaczcie. I mamy jakieś dane odnośnie klasera. Mamy, jak wygląda heap distribution, partition distribution, membery, które są podłączone. Mamy informacje o jet jobach. Możemy podejrzeć, jakie mamy mapy, co tam się dzieje. Na przykład otworzyła się mapa employees. Ilu jest użytkowników, ile jest wpisów, ile ona zajmuje danych w pamięci i tak dalej, i tak dalej. Ale z tych ciekawszych rzeczy od 5 pojawia się coś takiego jak pewne wsparcie dla SQL-a. No może nie pełne wsparcie, bo ono się pojawia kawałkami, ale już jak najbardziej można tworzyć je od zera. Niestety Hazelcast sam w sobie nie ma schemy. Mapa nie jest jeszcze powiązana ze schemą, więc trzeba stworzyć jawne mappingi, aczkolwiek one generują się same. Po wykonaniu takiego zapytania możemy, możemy zrobić bardzo proste zapytanie. Select gwiazdka from employees. Tylko mi się tutaj, właśnie. Co tu się stało? OK. I jak widzicie, wypisały się wszystkie wpisy. Możemy oczywiście kombinować dalej. Weźmy order by ID.
I faktycznie zostało to posortowane. Możemy zakładać indeksy, inne tego typu rzeczy. OK, padło kolejne pytanie. Czy na AWS ECS Node bez problemu formuje się cluster? Tak. Są pluginy do AWS-a, do wszystkich cloud providerów, do Kubernetesa i ta autokonfiguracja jak najbardziej jest wspierana. Kolejne pytanie, czy Hazelcast wspiera TTL, Time to Live since last read? Tak, jak najbardziej tak, czyli jeśli korzystamy z Hazelcasta jako w formie cache'a, na mapę możemy położyć różne ograniczenia, różne eviction policies, między innymi to, w jaki sposób, między innymi czas, czyli możemy ustawić tak, domyślnie te mapy trzymają wpisy cały czas, ale ona może mogą docelowo ginąć po jakimś czasie. Jest SQL. SQL-em również można czytać dane bezpośrednio z Jetta i innych rzeczy. Oprócz tego jest dostęp do zaawansowanych feature'ów typu One Replication. Nie mamy na to, to jest Enterprise Feature, czyli możemy mieć kilka klastrów Hazelcasta i one mogą się synchronizować między sobą. Jeden w Stanach, jeden w Paryżu, jeden w Tokio. Ale mimo wszystko chcecie, żeby komunikacja między nimi jakaś była, no to korzystacie z One Replication. Można podglądać, jakie są maszynki podpięte, jaki jest ich stan. Można konfigurować nawet dostęp użytkowników, są logi z frontendu, dostęp do map i narzędzi compute. Czyli na przykład można deployować sobie egzekutora, który robi jakiegoś joba. Dobra, dotarliśmy tutaj, zobaczyliście, że tak działa Compact Serialization. Zwróćcie uwagę, że on nie wymaga żadnej konfiguracji, czyli po prostu schema ustalana jest na podstawie tego, jak taka klasa wygląda, czyli tam po prostu rekurencyjnie będzie przechodził po całej klasie i szukał pól i na podstawie tego rozkminiał, jaki jest layout tych bajtów w pamięci. Schema padło kolejne pytanie, co z ewolucją schemy? Jak najbardziej jest, jak najbardziej będzie, bo Compact jest jeszcze beta w 5.0.2. Jak najbardziej, jeśli spróbujesz zapisać do klastra dane nową klasę, ma nowe pole, to ono po prostu będzie zignorowane przy czytaniu i deserializowaniu. Ale później, jeśli te dane będą uzupełniane, jak najbardziej będzie to działało. Więc spokojnie można sobie to rozwijać. Kolejna rzecz. We wcześniejszych wersjach Hazelcasta był duży nacisk na to, żeby faktycznie wrzucać do klastra dane, znaczy klasy javowe, tak, obiekty javowe. Tam one były serializowane korzystając z jednego z kilku protokołów serializacji. Niektórzy korzystali z gołej serializacji javowej. Aczkolwiek teraz nie jest to konieczne. Teraz założenie jest takie, że od czasu 5.0 klas domenowych nie trzeba wrzucać na klaster. Na klaster wrzucamy tylko joby, czyli implementacje egzekutorów, joby jetowe, egzekutory, entry procesory. Od tamtego mam czasów przed koncept generic record, gdzie powiedzmy możemy ręcznie stworzyć rekord, który wyląduje w klastrze. Więc nie mając żadnych klas domenowych, ciągle możemy komunikować się z klastrem. I to samo dotyczy innych klientów innych języków. Czyli jeśli piszemy w Pythonie, Golangu, to wszystko może gadać ze sobą. A jak deployujemy joba na klaster, to też on nie musi znać klas domenowych, tylko może odczytać sobie takie coś zapisane poprzez Compact Serialization za pomocą generic recorda. Czyli jeśli deployujemy joba na klaster, on nie będzie próbował deserializować niczego do klasy employee, tylko korzystając z generic record bezpośrednio się dopcha. Co więcej, jeśli korzystamy z jobów, deserializacja może być częściowa. Czyli jeśli korzystamy z Compact Serialization, to nie będzie tak, że cały obiekt za każdym razem będzie zdeserializowany, tylko możemy serializować tylko i wyłącznie jego wybraną część. OK. Jest 43 po. Wrócę sobie na chwilę do slajdów. Czyli jak już sobie pokazaliśmy, jak można w prosty sposób rozpocząć, pobawić się. Zwróćcie uwagę, że praktycznie żadnej konfiguracji nie potrzeba.
jeśli tworzycie kilka instancji Hazelcasta lokalnie, zwłaszcza waszego Javowego kodu oraz Management Center, to praktycznie wszystko samo się połączy ze sobą. W najgorszym wypadku trzeba IP-ka gdzieś przekazać. Swoją drogą, co tu się dzieje dalej na dashboardzie? Widzimy partition distribution. Wyłączmy może jednego membera. Po chwili, powinien to zauważyć. Members jest 2. Tutaj jest jakieś, uwaga, to poszło. To jest MC, to jest kolejny. Jego też ubijmy. I faktycznie widać, że tam coś się zmienia. Ale wracając do slajdów, znajdziecie tam całą masę jeszcze innych narzędzi, które mogą się nadać do zwykłego distributed computingu, ale oprócz tego, jakbyście chcieli korzystać, znajdziecie integrację ze Spring Data, Hibernate'em, Quarkusem, Tomcatem, jeśli na przykład chcielibyście korzystać z Hazelcasta jak z Redisa, czyli na przykład trzymać tam swoje obiekty HTTP session, żeby mieć zarządzanie, żeby mieć współdzielone obiekty sesji HTTP dla wszystkich aplikacji, dla Tomcatów, powiedzmy. Oprócz tego jest coś takiego jak cloud. Jakby ktoś chciał się pobawić Hazelcastem, niekoniecznie lokalnie, ale zdalnie, to jeśli wejdziecie sobie na stronę cloudhazelcast.com, tworzycie nowy klaster i później ściągniecie sobie, nie wiem, czy to się odpali tak szybko, możecie ściągnąć gotowy projekt, który się łączy z tym klastrem i pobawić się, aczkolwiek jest tutaj wsparcie dla mniejszej ilości rzeczy niż to, co byłoby lokalnie. Jakbyście już chcieli wyłożyć kasę, to pojawia się zaawansowane wsparcie dla security, pojawia się wsparcie dla management center, dla wielu nodów, pojawiają się WAN replication, disaster recovery, czy nawet persistence. Mamy wsparcie dla persystencji nawet. Nie jest to co prawda pełna persystencja, czyli nie możemy wszystkiego zapisywać na dysk, ale jeśli zależy wam na tym, żeby klaster najmniej cierpiał podczas upgrade'ów czy restartów, jest coś takiego jak hot restart. To znaczy, że Hazelcast zdampuje zawartość swojego noda do pliku, zestartuje się i natychmiast zaczyta. To będzie znacznie szybsze niż wyłączenie noda, rebalancing, podłączenie go i znów rebalancing. Kolejną rzeczą są backupy. Można zrobić backup czegoś takiego i to może sobie jak najbardziej przywrócić cluster do jakiegoś tam stanu z pewnego momentu w czasie. Ewentualnie na potrzeby testów, albo debugowania. Czyli można zrobić sobie zrzut tego, co było w danym momencie w klastrze i użyć tego do zainicjalizowania innego klastra. Kolejną rzeczą, którą wprowadzamy, która jeszcze nie weszła, która wejdzie w przyszłości, jest tiered storage, czyli jeśli zabraknie wam RAM-u na waszej maszynce i dane będą się ulewały, to mogą się ulać na dysk. To będzie oczywiście troszeczkę wolniejsze, ale pozwoli pracować z większą ilością pamięci. Ale jeśli przekroczymy rozmiar RAM-u dla danej instancji, to uleje się na dysk twardy zamiast się wysypać. O tym powiedziałem. I kolejna ważna rzecz, taka już na koniec, bo jest już 50 po, a nowe pytania nie spływają. Kolejna rzecz, na którą warto popatrzeć, to Hazelcast Training. Czyli jakbyście chcieli dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat Hazelcasta, takie bardziej hands-on i przećwiczyć, no prawie za darmo, w cenie waszych danych, waszego maila jest dostęp do kursów, gdzie można poczytać i przećwiczyć sobie zabawę z WAN replication, stream processingiem. Jak widzicie, jest tu dobrych kilka, jak nie kilkanaście godzin materiału, gdzie można się dowiedzieć, jak te narzędzia działają. Zbliżamy się do 18:49. To wyczyszczę. I teraz tak.
I to zbliżamy się powoli do końca. Widzę, że pytań nie ma. W takim układzie chciałbym Was zachęcić do obserwowania tego, co się dzieje. OK, padło pytanie, jak wygląda kompatybilność między nodami klastra? Jeśli dobrze rozumiem to pytanie, to pozostaje kwestia między różnymi wersjami nodów w klastrze. To ogólnie wygląda tak. Jeśli jest pełna kompatybilność między bugfixami, czyli 5.0.0 dogada się bez problemu z 5.0.2, natomiast 5.0 z 5.1 nie będzie kompatybilna, aczkolwiek udostępniamy narzędzia, które ułatwiają migrację. Tak zwany rolling upgrade i one się będą, jak włączamy ten tryb dla klastra, to on się będzie upgrade'ował po kolei bez downtime'u. Dobra. Powiedziałem o kursach, powiedziałem o cloudzie, pokazałem kilka rzeczy i wydaje mi się, że zbliżamy się do końca. Więc jeśli macie jeszcze jakieś pytania, ja mam te 5-10 minut, ale jeśli nie, to chciałbym Wam serdecznie podziękować i zachęcić Was do spróbowania nowej wersji 5.1, która wychodzi już zaraz. I było bardzo miło. Super, dziękujemy bardzo Grześku, dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywność. Dzięki wielkie za wszelkie pytania, bo to na pewno wzbogaciło tą prezentację o dodatkowe informacje. Jest pytanie, pozwól mi odpowiedzieć jeszcze akurat, bo to ważna rzecz. Jasne. Michał pyta, czy można ustawić listenery na wygasaniu. Tak, można. Powiem tak, listenery można ustawić na większej ilości rzeczy niż praktycznie jest sens. Więc jak najbardziej można zapinać się wszędzie, gdzie się chce. Są różnego rodzaju entry listenery, eviction listenery. Można. OK, sorry, że przerwałem, ale... Nie, rozumiem, to było super ważne pytanie. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję jeszcze raz wszystkim uczestnikom za aktywność i za zadawanie pytań. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym Talk for Devs i że jeszcze Grzegorz kiedyś będziemy mieli okazję zaprosić Cię do siebie. Dzięki wielkie jeszcze raz. Z wielką przyjemnością. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.